Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku vloga Krzysztofa Gonciarza. Gościnnie Kasia. Chyba mi upał uderzył do głowy. Odkryłem ostatnio Amerykę w postaci tego, że jak wstaje się rano i się odbębni taki zestaw porannych rytuałów swoich, cokolwiek kto nie lubi robić, to potem cały dzień spędza się produktywniej. Ostatnimi czasy staram się budzić na tyle wcześnie, żeby mieć rano ze 2-3 godziny dla siebie, zanim będę musiał pracować, po to, żeby sobie właśnie pomedytować, poczytać, zjeść, napić się szejka, zrobić wszystko to, co mam ochotę rano zrobić i dobrze nastroić się na pracę przez cały dzień. Na pewno dla dużej części z Was takie problemy są kompletnie obce. Myślę, że to jest przypadłość freelancerów, ludzi niepracujących na etat, nie mających przełożonych, ludzi, którzy sami muszą odpowiadać za własne zarządzanie czasem. No bo jak ktoś Ci powie, bądź w pracy na 8, to będziesz w pracy na 8. Ale jak działasz sam dla siebie, to musisz sam się kontrolować i to jest wyzwanie innego rodzaju. Nie chcę mówić, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, ale to jest po prostu inna bajka i tego w sumie nikt Cię nigdy w szkole nie nauczy, jak być na freelancie i produktywnie spędzać swój czas. Tak jak ja to widzę, to praca dla kogoś to jest taki jak pływanie na basenie. Możesz przepłynąć ten basen ileś tam razy, ktoś Ci zmierzy czas, powie Ci, że dobrze Ci poszło. Masz jakąś zamkniętość tego, poczucie, że zrobiłeś. A taka praca jak ja robię, to jest takie bardziej pływanie na otwartej wodzie, gdzie możesz gdzieś dopłynąć, a możesz w sumie płynąć w złą stronę. Bardzo poetyckie porównanie, ale tak pomyślałem dzisiaj. Czasem ja tak sobie po prostu płynę. Nie wiadomo w jakim kierunku i kiedy będzie tam ląd. A propos basenu, to przydałby się, bo jest gorąco jak sam Chyba mi upał uderzył do głowy. Jest gorąco. Boże, jak my sobie radziliśmy w zeszłym roku? Jakoś w tym roku kompletnie upał. Nie mogę wytrzymać. Myślę, że tak samo było. Nie radziliśmy. Jak tak dalej pójdzie, to zacznę chodzić z czarną parasolką, jak prawdziwa japońska paniusia. Kasia, co powiesz na melanż? Mam ochotę. Nic się nie chce w takim upale, no. Nie chce mi się pracować. Ale nie chce mi się nawet odpoczywać. Mamy taki dach w ogóle w naszym biurze. Prawie na niego nie wychodzimy. A całkiem tu nawet przyjemnie. Jest akurat tak, że jest w cieniu takiego dużego budynku, więc można tu w miarę szybko złapać trochę chłodu.
Okej. Patrzcie, jak fajnie wygląda, jak się filtrem polaryzacyjnym kręci. Łup, 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 łup. Nieużywanie filtrów polaryzacyjnych to chyba moja największa zbrodnia. W sumie jestem dobrym człowiekiem, jeśli moją największą zbrodnią jest akurat to. Jakby nie jest źle, ale żarty na bok, niektóre z filmów, szczególnie te takie z dużą naturą, jak Tajwan, krok pierwszy, byłyby dużo ładniejsze, jakbym używał filtra polaryzacyjnego. Mieliśmy dzisiaj iść na ściankę wspinaczkową, spróbować czegoś nowego, ale uznaliśmy, że nie idziemy. Kasia się źle czuje dziś. Ja nie idę, bo ja się źle czuję, a ty uznałeś. A ja, bo tak chcę, będę sam szedł. Cześć Krzysztof, wpadnij na makaron. Czyżby trzeba było zacząć pracować nad Zapytaj Beczkę? Jedyna w swoim rodzaju księgarnia dla kobiet. No, tutaj nie widać. Wszedłem sobie do takiego sklepu, bo ładne były rzeczy. Koszulka mi się spodobała. Okazało się, że koszulka kosztuje 90 000 jenów, czyli jakieś 3000 złotych. Wspierajcie moją twórczość na Patronite. Jak jest taki strasznie upalny dzień i przychodzi godzina 5-6 i temperatura spada, to na mieście czuć taką ulgę, że wszyscy nagle są tacy jakby dopiero się obudzili. Jeśli macie wrażenie, że dzisiejszy odcinek to jest po prostu moje pieprzenie o nie wiadomo czym przeplatane ładnymi ujęciami w slow motion, to macie rację, to jest dokładnie dzisiejszy film. W tym upale nie stać mnie na nic więcej. Ładne grafiki. Jesteście teraz we vlogu. 1800 osób ogląda na żywo siebie samych. Narcyzy. Zmęczony. Kurde, wypadałoby jeszcze coś porobić. Pójdę na siłownię.